Dzień dobry, nazywam się Bartłomiej Woźniak, jestem adwokatem w kancelarii Gesell. Zapraszam do obejrzenia serii filmów poświęconych transakcjom fuzji i przejęć, czyli M&A, jednej z najbardziej dynamicznych i złożonych dziedzin prawa i biznesu. Niezależnie od tego, czy jesteś doradcą, przedsiębiorcą czy inwestorem, znajomość kluczowych etapów i ryzyk związanych z M&A to dziś niezbędna kompetencja. Zaczynamy od podstaw, ale szybko przechodzimy do realnych wyzwań i sprawdzonych rozwiązań. Gotowi? To przejmijmy kontrolę nad procesem M&A. Krok po kroku. Dziś porozmawiamy o jednym z najważniejszych elementów transakcji M&A, czyli oświadczenia i zapewnienia sprzedającego. Czym są, po co się je stosuje i jak wyglądają w polskiej rzeczywistości prawnej. Zostańcie ze mną do końca, bo opowiem nie tylko o teorii, ale też o praktyce, trendach rynkowych i pułapkach, na które trzeba uważać. Zaczynamy. Skąd się wzięły zapewnienia? Koncepcja zapewnień, czyli warranties, pochodzi z prawa anglosaskiego. Dlaczego powstała? Bo zgodnie z zasadą caveat emptor, buyer beware, to kupujący ponosił pełne ryzyko transakcji. A skoro tak, zaczęto wprowadzać zapewnienia sprzedającego co do stanu przedmiotu sprzedaży. Te zapewnienia stały się potem podstawą odpowiedzialności, jeśli coś było nie tak. Ale jak to wygląda w Polsce? Polska praktyka. Jak to działa u nas? W polskim prawie podział na representations i warranties nie ma znaczenia prawnego. Możesz mówić zapewnienia, oświadczenia, repy. To tylko etykieta. Liczy się jedno. Jak opiszesz to w umowie? Standardem jest przyjęcie odpowiedzialności gwarancyjnej opartej na zasadzie swobody umów. Co to znaczy? Sprzedający zobowiązuje się, że stan prawny i faktyczny targetu, czyli spółki kupowanej, jest zgodny z tym, co zapisano w umowie. Jeśli nie jest, mamy do czynienia z naruszeniem zapewnienia. To podejście jest proste. Albo jest naruszenie, albo go nie ma. Nie trzeba badać winy, przyczyn ani motywacji. Gdzie umieszcza się zapewnienia? Zapewnienia najczęściej trafiają do osobnego załącznika do umowy. Dlaczego? Bo można je niezależnie negocjować. W zależności od transakcji taki załącznik może mieć od kilku do kilkudziesięciu stron. Praktyka M&A dzieli zapewnienie na 3 grupy. Repy fundamentalne dotyczą rzeczy absolutnie podstawowych. Zdolności do zawarcia umowy, czyli tak zwane capacity, tytuł prawny do sprzedawanych aktywów, czyli akcji, udziałów, brak obciążeń, prawo do rozporządzenia aktywem, czyli przeniesienia tytułu prawnego ze sprzedającego na kupującego. Zapewnienia podatkowe i finansowe, czyli czy wszystkie podatki zostały zapłacone oraz czy sprawozdania finansowe są rzetelne. Często mają osobne limity odpowiedzialności i dłuższe terminy dochodzenia roszczeń, zwykle powiązane z okresem przedawnienia zobowiązań podatkowych. Zapewnienia biznesowe, najobszerniejsza kategoria. Dotyczy zezwoleń i licencji, umów zawartych przez target, stanu majątku ruchomego i nieruchomego, obszarów regulowanych, ochrony danych osobowych, RODO, ochrony środowiska, ochrony praw konsumenta, AML, czyli przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i wielu obszarów działania kupowanej spółki. Trendy i praktyka rynkowa. W przypadku zapewnień biznesowych trudno mówić o standardzie, ale są trendy rynkowe. Te trendy wpływają na zakres zapewnień, szczegółowość, limity odpowiedzialności, terminy dochodzenia roszczeń. Każda transakcja to osobny przypadek. Nie ma copy-paste. Rola prawnika w negocjacjach. Kluczowa staje się rola doświadczonego prawnika. Dlaczego? Bo jego zadaniem jest znać trendy, wiedzieć, kiedy się zgodzić, jak odpowiedzieć na argumenty drugiej strony, a kiedy powiedzieć stop. To deal breaker. Wewnętrzne dyskusje z klientem to jedno, ale negocjacje z drugą stroną wymagają strategicznego podejścia i doświadczenia. Uwaga! Tłumaczenie, że coś jest standardem, nie działa w negocjacjach. Za to dobra analiza rynku to już mocny argument. I to tyle na dziś. Daj znać w komentarzu, czy miałeś do czynienia z transakcją M&A? Jakie zapisy w umowie najbardziej Cię zaskoczyły? Jeśli chcesz, żebym omówił konkretne przypadki repów albo pokazał przykładową strukturę takiego załącznika, napisz poniżej. A jeśli materiał był dla Ciebie pomocny, polub, subskrybuj i udostępnij dalej. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.